Czy pamiętacie, kiedy ostatnio piliście herbatę? A jeśli tak, to jaką? Jeżeli chodzi o Polskę, to do śniadania filiżankę herbaty wypija około 44% osób. Zwykle jest to klasyczna czarna herbata, ale równie często spotyka się zieloną oraz odmianę Earl Grey. Wśród najmłodszych pokoleń chęć picia herbaty znacząco zanika. Ale czy to dobrze? Czym jest herbata i czym różnią się jej odmiany? Właśnie tym przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od początku. A mówiąc od początku, mam na myśli prawdziwe początki Camellia sinensis, ponieważ tak właśnie po łacinie nazywa się roślina, z której pozyskujemy liście herbaty. Przyjmuje się, że pochodzi ona z Assamu, czyli północnej prowincji dzisiejszych Indii. Stamtąd herbata zawędrowała do chińskiej prowincji Yunnan, gdzie najprawdopodobniej doszło do jej udomowienia. Dobrze, ale gdzie Chiny, a gdzie Europa? Przecież mogę na spokojnie napić się herbaty, nie wyjeżdżając na drugi kontynent. Pierwsze wzmianki europejskich żeglarzy o herbacie datuje się na około XVII wiek wraz z licznymi wyprawami do Indii. Prosto stamtąd trafiła do Anglii i właśnie z tym krajem jest dzisiaj najbardziej kojarzona. Niektórzy wysnuwają jednak teorię, że już w XV wieku herbata dotarła do Europy poprzez Rosję, jednakże nie znalazła ona tam zbyt dużej popularności. Następnie herbata pojawiała się w każdym miejscu na ziemi, gdzie stanęła brytyjska stopa. Wiecie, bo stopa, system imperialny. A tych miejsc było naprawdę sporo. Ameryka Północna, Australia, znaczna część Afryki oraz Arabii. Krótko mówiąc, herbata była już wszędzie. Nie zapominajmy również o wschodniej Azji, gdzie w Chinach i w Indiach była ona od początku swojego istnienia. 80% rynku jest dzisiaj zdominowane przez tak zwaną herbatę ekspresową, czyli mieloną, a następnie pakowaną do małych papierowych torebek. Pozostałe 15% to herbata w liściach oraz granulowana. Jak możecie zauważyć, większość herbaty sprzedawanej na rynku jest przetworzona, więc jak tak naprawdę wygląda herbata? Dziko rosnąca Camellia sinensis dorasta nawet do 10 metrów wysokości, natomiast odmiana stosowana do zbiorów zwykle nie przekracza 1,5 metra. Z tych małych zielonych krzaczków zbiera się oczywiście liście, bo to one są tutaj kluczowe. Zawierają one kofeinę, która działa na nasz organizm pobudzająco i tak naprawdę oszukuje nasz mózg, że nie jesteśmy wcale zmęczeni. I tak, to ta sama kofeina, którą możemy znaleźć chociażby w kawie, jednak w herbacie jest jej o wiele mniej i z tej racji nazywamy ją teiną. Innymi ważnymi substancjami, które możemy znaleźć w herbacie są L-teanina, czyli aminokwas, który można powiedzieć łagodzi działanie kofeiny, ale poprawia również sen, uspokaja i ogólnie wspomaga nasz system nerwowy. Oraz katechiny, które mogą poprawić funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Ale to nie wszystko. Ostatnie badania wykazały również, że katechiny są antymutagenne i antynowotworowe, czyli zmniejszają ryzyko wystąpienia mutacji i nowotworów. Katechiny należą również do tzw. samoutleniaczy, a to oznacza, że mają właściwości przeciwhistaminowe i przeciwzapalne, czyli łagodzą reakcje alergiczne. Powinno się jednak unikać mocnej i gorzkiej herbaty, ponieważ powoduje ona zaparcia. Tym cechuje się każda herbata, ale zabawa zaczyna się dopiero teraz, ponieważ wchodzimy w świat jej rodzajów. Jest to zdecydowanie rozległy temat i nie będziemy omawiać wszystkich kombinacji smakowych polegających na dodawaniu do herbaty różnych owoców, ziół czy przypraw. Takich jest bowiem ponad 1500 odmian. Skupimy się jednak na wielkich 6 rodzajach herbaty. Czarna, zielona, żółta, biała, oolong oraz najciekawsza z nich wszystkich herbata pu'er. Wszystkie pochodzą z tej samej rośliny i z jednym małym wyjątkiem mogą być uprawiane w tym samym miejscu. Albowiem wszystko zależy od sposobu ich precyzyjnej obróbki. Pozwólcie, że tę ostatnią omówię na samym końcu. Wszystkie rodzaje herbaty będziemy oceniać w 3 kategoriach.
ilość kofeiny, ilość L-teaniny oraz ilość katechin. Zielona herbata ma średni poziom kofeiny i jest bardzo bogata w L-teaninę, co sprawia, że idealnie uspokaja. Jest ona wytwarzana ze świeżych liści, które zawierają dużo katechin i nadają jej jasny kolor. Herbata żółta ma o wiele więcej kofeiny niż herbata zielona, ale nie odstaje zbytnio poziomem L-teaniny i katechin. Dzięki temu rozrzedza ona krew i pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia, a co ciekawe, chroni nawet przed udarem mózgu. Oczywiście nie w 100%. Biała herbata, o dziwo, nie jest taka biała, bo jej nazwa wzięła się od bardzo młodych liści, z których jest wytwarzana. Ma średni poziom kofeiny i L-teaniny, ale za to wysoki poziom katechin. Podobnie jak żółta herbata, reguluje ona pracę serca, a także wygłada cerę i redukuje napięcia i stres. Herbata oolong wspomaga pracę wielu układów w naszym ciele, a dodatkowo delikatnie nas pobudza dzięki dużej zawartości teiny. Jej poziom katechin nie odbiega o wiele od białej herbaty. I prawie na sam koniec czarna herbata, która tak samo jak poprzednia działa na nasz organizm pobudzająco. Wspomaga i przyspiesza pracę serca, płuc, a nawet mózgu. Posiada ona jednak mało L-teaniny i o wiele mniej katechin, co odbiera jej zdolności rozluźniające. Ale zanim taka herbata jest w stanie na nas zadziałać, musi ona przejść niekiedy bardzo skomplikowany i długotrwały okres przygotowania. Każda herbata zaczyna się od świeżych liści Camellia sinensis. Następnie podsusza się je, aby straciły one swoją wilgotność i przez to zmieniły lekko swój aromat. Kolejny krok to deenzymacja i jak sama nazwa wskazuje, dezaktywuje ona enzymy znajdujące się w liściu. Są to enzymy odpowiedzialne za utlenianie i ich rozkład, a w tym celu ogrzewa się je na patelni lub też na parze. Oczywiście każdy rodzaj herbaty ma swoje własne etapy przygotowania. Herbata czarna oraz oolong przechodzą dodatkowo proces utleniania. To oznacza, że ich liście są zgniatane i miażdżone, aby uzyskać jak największy powierzchniowy kontakt z tlenem, a to zmienia ich kolor i aromat. Innym osobliwym etapem jest duszenie i stosuje się je tylko w przypadku herbaty żółtej. Wilgotne i ciepłe liście są przykrywane, przez co żółkną i nabierają słodszego smaku. Następnie liście są formowane. To wtedy nadaje się im kształt pasków lub kulek. Dzisiaj zwykle robią to maszyny, ale zdarzają się nieliczne przypadki, gdzie w tradycyjnych gospodarstwach nadal robią to ludzie. Ostatni etap to suszenie. Przechodzą go wszystkie rodzaje herbaty i jak nie trudno się domyślić, ma on na celu zmniejszenie ilości wody w liściu. Oczywiście każdy rodzaj herbaty wyróżnia się na tle innych sposobem wytwarzania. Idealnie prezentuje to ta grafika. Możecie na chwilę zatrzymać ten film i dokładnie się jej przyjrzeć. Uprzedzam jednak, że jest ona praktycznie 1:1 przekopiowana z magazynu National Geographic. Zatem dla każdego coś dobrego, ale żeby nie być gołosłownym, kilka słów o wspomnianej wcześniej herbacie Pu'er. Inna jej nazwa to herbata czerwona, a jest ona uprawiana w chińskiej prowincji Yunnan w górach. Następnie zbierana tradycyjnymi metodami z niemal dziko rosnących drzew, a później suszona. I w tym miejscu zaczyna się jej prawdziwy sekret. Liście są układane w kubki lub sprasowywane i tak fermentują nawet wiele lat. To ich ostatni etap przygotowania. Herbata Pu'er zawiera niewielkie ilości teiny, L-teaniny oraz katechin, lecz z badań wynika, że przyspiesza ona metabolizm i pomaga zrzucić tłuszcz. Dzięki temu uzyskuje swój niepowtarzalny, orzechowo-gorzki smak. To znaczy, są to opinie ekspertów, ponieważ mnie samego nie stać na tak ekskluzywny produkt. Jego cena za kilogram waha się między 300 a 500 zł. Lecz przeliczając to na jedną filiżankę, musielibyśmy zapłacić złotówkę i 25 groszy. Co nie brzmi już tak strasznie. Strasznie brzmi jednak nazwa najdroższej herbaty świata – Da Hong Pao. I to, że ostatni raz została wylicytowana za ponad 6000 zł za gram. Wynika to z jej górskiego pochodzenia i z tego, że już się jej nie produkuje. A to ze względu na objęcie ścisłą ochroną tzw. krzewów matek, które były niezbędne do jej produkcji.
Na dzisiaj was z tym zostawiam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o herbacie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ją pijecie. Poniżej zostawiam informacje o źródłach, ale było to głównie National Geographic, z którego zaczerpnąłem informacji na temat przygotowywania herbaty oraz jej właściwości i rodzajów. A także, nie ukrywajmy, praktycznie przekopiowałem tamtejsze schematy. Proszę, nie pozywajcie mnie. Widzimy się już 30 w podcaście bez nazwy.